Jeśli jesteś kobietą, to weź liczbę 81 i odejmij od niej tyle, ile wiosen aktualnie masz na karku. Jeśli jesteś mężczyzną, to zrób to samo, tylko zacznij od liczby 74. Wartość, którą uzyskasz w wyniku takiego działania, to liczba lat, które zostały Ci do śmierci. Mniej więcej, bo 81 i 74 to przewidywana długość życia dla polskich odpowiednio kobiet i mężczyzn. Jeśli przeraziłeś się, że zostało Ci już nie tak dużo jak myślałeś, to może pocieszy Cię fakt, że jeszcze 30 lat temu przewidywane długości życia dla Polaków było jakieś 6 do 8 lat niższe niż obecnie. I tak jak większość z nas chciałaby pewnie umrzeć bezboleśnie i w słodkiej nieświadomości, tak w obliczu statystycznych danych wydaje się, że to są marzenia ściętej głowy. Głowę, tak by the way, można sobie uszkodzić na przykład wtedy, kiedy spadnie na nią kokos z palmy. I właśnie taka śmierć w 2013 roku spotkała pewnego mieszkańca Sri Lanki. Aby uniknąć skandalu, w 2010 roku indyjskie władze zarządziły akcję zbierania kokosów z palm rosnących w pobliżu pewnego muzeum w Bombaju, które miał odwiedzić Barack Obama. Ale wracając do tematu. Śmierć. 49% przypadków śmierci w Polsce spowodowanych jest przez choroby sercowo-naczyniowe. Drugie na liście są nowotwory, odpowiedzialne za 26% wszystkich zgonów. Marzenia o szybkiej śmierci możemy więc chyba włożyć między bajki, bo wygląda na to, że większość z nas czeka długi proces godzenia się z chorobą i oswajania ze stopniową utratą zdrowia. 6% śmierci następuje wskutek urazów i wypadków, 4 przewlekłych chorób układu oddechowego, a 2 cukrzycy. Główny Urząd Statystyczny alarmuje jednak, że dane dotyczące umieralności według przyczyn w Polsce mogą odznaczać się kiepską jakością. Wszystko dlatego, że wielu lekarzy, wypełniając karty zgonów, niezbyt dokładnie określa ich przyczyny, wpisując w nie hasła takie jak niewydolność wielonarządowa, ustanie krążenia i oddychania czy starość, co oznacza mniej więcej tyle, że pacjent umarł z powodu śmierci. Hasła takie nazywa się garbage codes, czyli śmieciowymi kodami, które utrudniają pracę statystykom i nie tylko. Wiedza o tym, na co, jak i kiedy umieramy, pozwala na wdrażanie programów profilaktycznych i uświadamiających zagrożenia. No dobra, to skoro już wiemy mniej więcej kiedy i na co umrzemy, to sprawdźmy, w jakim zdrowiu upłynie nam oczekiwanie na śmierć. Najgorzej swoje zdrowie oceniają mieszkańcy województwa łódzkiego i to tam częstość występowania dolegliwości i chorób przewlekłych jest najwyższa. Na drugim końcu skali są za to mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Jeżeli pan Jerzu szykuje dla nas jakieś przewlekłe dolegliwości, to będą to przede wszystkim bóle pleców, kręgosłupa, wysokie ciśnienie, choroby zwyrodnieniowe stawów i alergia. Jeżeli będziesz musiał w tej sprawie zobaczyć się z lekarzem, to największe szanse na to, że twoja konsultacja opóźni się przez długie kolejki, masz, jeśli mieszkasz w województwie dolnośląskim, a najmniejsze w podkarpackim. A co z samotnością i z tym, czy jesteśmy skazani na 4 ściany i kota? Jak się okazuje, na małe wsparcie społeczne będziesz narzekać rzadziej, jeśli mieszkasz na wsi albo nie skończyłeś jeszcze 30 roku życia. A potem im dalej w las, tym gorzej. I nie jest to wcale dobra wiadomość, ponieważ w Polsce na 100 000 mieszkańców przypadają zaledwie 3 placówki zajmujące się ambulatoryjnym leczeniem problemów psychicznych i tylko 0,14 szpitala psychiatrycznego. Pewne jest jedno. Wszyscy umrzemy. Ale zanim to zrobimy, mamy jeszcze przed sobą trochę życia i mam nadzieję, że i mnie, i Wam zostało go co najmniej tydzień. Bo za tydzień widzimy się w nowym odcinku. Buzi!